Dzień doberek, ziomeczki i ziomale, witam serdecznie dnia następnego, 27 maja dzisiaj jest i ruszamy dalej z miejscowości Naumburg do miejsca kolejnego. Dziś 21 km do przebycia i idziemy na małe zakupy. Trzeba coś zakupić, żeby po drodze nie paść z głodu i z pragnienia. Także zapraszam serdecznie na odcinek. Idziemy przez most. Wcześniej była droga zagrodzona, zamknięta. No myśmy tak boczkiem weszli, ale widzę, że tutaj tędy, jak chłopaki robią, coś chyba się możemy przekraść właśnie bokiem. I tak się będziemy przekradać. Jakby się coś pytali, to po prostu się nie odezwiemy, idziemy dalej. Pierwszy raz widzicie Natalię chyba w takim przebraniu tutaj oto. Nie no tak naprawdę, pierwszy raz, bo dzisiaj to ta pogoda nas naprawdę nie rozpieszcza, jest tak w kratkę. Ja już mam buty lekko przemoczone, ale nie jest źle. Też jestem ubrany w pokrowiec i tak sobie idziemy, bo co chwilę gdzieś popaduje, a wolimy, żeby graty nasze i my tym bardziej, żebyśmy nie zmokli. I wszędzie, gdzie idziemy, pełno jakichś kałuż, a w lesie to już w ogóle była masakra, ale nie wyciągałem kamery, bo jeszcze by mi gdzieś wpadła do kałuży, tak typowo. No i co wtedy, czym bym kręcił? Telefon mam dziadowski. Historia z trasy. Idziemy sobie, słuchajcie, zatrzymaliśmy się, żeby ściągnąć tutaj te worki. Pogoda zrobiła się troszeczkę lepsza, ale co się okazało? Okazało się, że zgubiłem około 1,5 litra wody. Jak ubieraliśmy te worki na siebie, ja tam gdzieś rzucałem plecakiem, żeby się dostać, żeby to wszystko wyciągnąć, żeby jak najszybciej się ogarnąć, to się musiało tak skończyć, że woda wyśliznęła mi się z tej bocznej kieszeni. Ja nawet tego nie zauważyłem, bo już był ten pokrowiec był już zapięty na plecaku, nie? No i co? I poszliśmy. A tak cholera czułem, że mi się coś za lekko idzie. Myślę sobie, o, przyzwyczaiłem się do wagi plecaka. A gdzie tam? To woda wypadła. A druga rzecz to jest to, że moja brązoletka, taka brązowa, to jest brązoletka właśnie ojca Pio z Włoch, co mi Natalia przywiozła. I tak patrzę na rękę zaraz po tym, nie ma tej brązoletki. Myślę, cholera, pewnie też coś tam się stało. Albo gdzieś się zgubiła po drodze, z ręki zeszła, czy co. Ale tak się oglądam, jest koło plecaka była, skubana. Chociaż cieszę się z tego najbardziej, że właśnie ta brązoletka jest i się nie zgubiła. A pal licho tą wodę, woda to woda. Kupi się w następnym sklepie, no cóż. Drugą jak coś. Mam drugą jeszcze zapasową, bo się zastanawiałem, czy jedną butelkę wziąć, czy dwie. No i wziąłem dwie. No i bardzo dobrze, że wziąłem dwie, bo tamta się straciła. Zrobiliśmy sobie przerwę w miejscowości Punschrau, żeby się coś napić i żeby coś zjeść. A co mam ja na przekąskę? A mam takiego placka jabłkowego i zjem go w takim oto klimacie. Wyczaiłem takie oto sprzęty wioskowe. Herkules, taki motorower. No i do tego mamy tutaj jeszcze bardziej poważny sprzęt. Honda Rebel. Najlepszy tata świata. Taka plakietka, ale ładny motor. I ma takie dorobione wydechy jeszcze po niemiecku. Patrzcie, jak ziomuś sobie przerobił Skodę. Szkoda mu było kupować innego, lepszego auta. No to przerobił sobie Szkodę. Halo? Czemu pan nie pilnuje posesji, tylko śpi? Ale spojrzał na mnie takimi oczami, że go budzę. Noc jest od spania. Czy pan w nocy pilnuje, czy co? Dotarliśmy do celu, miejscowość Eckartsberga, a tutaj przed nami jest dom pielgrzyma, w którym dzisiaj mamy zapewniony nocleg. Zapraszam ze mną do obejrzenia pokoju pielgrzyma. Taka oto sala. Jeszcze dzisiaj 2 pielgrzymów jakaś jest w drodze. Dołączą i będą tutaj gdzieś z nami nocować. Pianino też jest działające, otwarte. Otwarte, a czy działa?
Działa, działa. Dobra, zamknę to za chwilę, bo nie wiem jak to się zamyka. A my chyba rozłożymy się tutaj w tym mniejszym pokoju. Jeszcze wam pokażę kuchnię. Miejsce, żeby sobie można było coś ugotować. No i co? I dodatkowo właśnie możemy sobie brać różnego rodzaju rzeczy, tak standardowo, jak już tutaj w tych domach pielgrzyma w Niemczech jest. Taka oto kuchnia. A czy coś w lodówce jest? O Jezu, całe mnóstwo jest. Ogólnie można brać sobie co się chce, ale wiadomo, że do pudełka trzeba wrzucić. O, tutaj cała lodówka jest zapchana wszystkim. No i tutaj z tyłu też dodatkowo jest więcej piwa, wody, jakichś soków, jakby ktoś potrzebował. My sobie chyba ogarniemy jakieś zakupy i zaraz ja tutaj z kuchenką się zaprzyjaźnię. Zrobimy sobie kawę, albo najpierw zrobimy sobie kawę, a później ja się z kuchenką zaprzyjaźnię i jakieś jedzenie musi wjechać. A więc zjawiły się dwie pielgrzymki z Niemiec. Idą podobno właśnie, pochodzą z Lipska i przyjechały pociągiem do Naumburga i takie 2 dni wolnego jak sobie mają, to idą w trasę, łażą sobie po Niemczech. A ja idę wypić piwo. Na dzisiaj to by było tyle. Wjechały tosty na kolację z serem. Nam się dzisiaj chciało właśnie coś takiego. I teraz piwo na zakończenie wieczoru, bo jutro jest 26 km dłuższy etap niż dzisiaj. Także oglądajcie dalej. Jest 28 maja. Witam serdecznie następnego dnia wyprawy do Santiago de Compostela. Dzisiaj 26 km do miejsca. Opuszczamy miejscowość Eckartsberga i kierujemy się do miejscowości Stettin. Bardzo fajne dwie dziewczyny poznaliśmy właśnie w tym domu pielgrzyma, które sobie tutaj tak pielgrzymują odcinkami jak mają wolne i okazało się, że one też robiły różne drogi już Camino, idąc na przykład z Francji do Santiago, albo z Portugalii właśnie do Santiago, albo w samej Hiszpanii. Także zrobiły spore odcinki, pogadaliśmy sobie fajnie, potłumaczyły parę rzeczy, za które informacje bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy. Przemiłe dziewczyny, one też się kierują w tą stronę co my, ale idą do miejscowości bliżej. Nie chce im się dzisiaj tyle kilometrów robić. Także życzymy dziewczynom powodzenia, trzymajcie się, jeszcze raz dziołchy i buen camino wam życzymy. Ja gadam sobie do kamery. Obracam się, a tu nie ma Natalii. No teleportował mi się człowiek. Patrzę, 50 metrów stoi za mną. O, i jeszcze telefon dzwoni. Dobra, trzeba odebrać. To moja mama dzwoniła zapytać się, jak nam idzie. Spotkaliśmy pana, który właśnie ma tutaj oto takiego Simpsona. Jest to rocznik 1981 i takie cacuszko kosztuje około 3000 euro. Pan nam tutaj powiedział taką ciekawostkę, że to jest Simpson, to jest ulubiony taki pojazd młodzieżowy tutaj w Niemczech, a to też z tego względu, z 2 względów w sumie. Pierwszy to jest taki, że ten Simpsonek ciśnie do 60 na godzinę, a wszystkie te mopedy są limitowane takie różne do 45. A druga rzecz, że można takim Simpsonem sobie tutaj w Niemczech pociskać już jak się kończy 15 lat. I pan przygotował ten motor specjalnie dla swojej córki. Pierwsza dzisiaj przerwa. Zatrzymaliśmy się, żeby co zrobić? Żeby doprochować się. Trzeba wziąć prochy i firma Forever do tego właśnie wchodzi. Zarepiste rzeczy mają witaminowy kompleks Argi Plus. Jak to się przygotowuje? Po prostu wsypujemy i patrzcie, ma taki zielonkawy jakby proszek. Ale teraz mój chemik tutaj zrobi czary mary, potrzęsie trochę i się prochy z płynem zmieszają i przemienią kolor. I są jakie? Są czerwone. Powiedzmy. Są czerwone. Dla faceta czerwony kolor. Ziomeczki, teraz tak naprawdę po cichu, jakbyście chcieli jakieś fajne właśnie specyfiki typu te witaminy kompleksowe albo na przykład aloes czy inne i chcielibyście porozmawiać z kimś, kto wie coś na ten temat, to tam z tyłu idzie człowiek odpowiedzialny za to i nie podsłuchuj, co ja tutaj mówię.
i możecie z Natalią właśnie tutaj sobie podziałać, żeby zamówić i coś dla swojego zdrowia zrobić, bo naprawdę te rzeczy, które po drodze wchodzą w nasz organizm, dają bardzo dużo. Naprawdę uwierzcie mi, że idąc tyle kilometrów czuję się znacznie lepiej niż nie brałbym różnych rodzajów tam witamin i tak dalej, a to fajnie daje radę i naprawdę pomaga. Szczególnie ten aloes. Aloes to jest w ogóle petarda, ale pytajcie się tam człowieka na Facebooku czy na Instagramie, a Natalia wam powie więcej na ten temat. A teraz tak naprawdę, gdzie są Niemki? Ja się pytam, gdzie są nasze koleżanki? Zobaczcie, droga prosta jak szczała albo jak mój kij, a ich nie widać, zapieprzają równo naprawdę. Albo się ukryły. Albo się ukryły, nie no, raczej się nie ukryły, raczej zapieprzają, bo mają tylko plecaki maksymalnie po 5 kg, bo idą krótki odcinek. Ale myślę, że gdzieś na przystanek, na przerwę się muszą zatrzymać. Jesteśmy w połowie dzisiejszej trasy. Wchodzimy do jakiegoś miasteczka i rozglądamy się za jakąś knajpą, czymś do jedzenia, gdzie możemy coś sobie właśnie ogarnąć, bo fajnie by było teraz dać stopom trochę odpocząć i zjeść jakiś dobry lunch. Zrobiłem sobie przerwę, żeby nakleić plaster, bo mam taki odcisk na jednym z palców u stóp i tutaj kiedyś musiał być sklep, bo mają taki starodawny otwieracz do piwa i widać tam mnóstwo jakichś starych kapsli leży, a być może i tutaj nowych. Jest jeszcze, ktoś pizgnął taki napis. Nie chce mi się nawet tego czytać, ale dużo jest tutaj napisane, między innymi, że walczą ludzie o prawdę i chcą, żeby różne sytuacje ujrzały światło dzienne. Okazało się, że w tej miejscowości nie ma nic do jedzenia teraz, bo knajpy otwierają dopiero około godziny 6. To idziemy dalej, mamy jeszcze jakieś 4, maksymalnie 5 km do następnej miejscowości, gdzie już jedzenie będzie otwarte i gdzie jest supermarket, gdzie będziemy mogli się obkupić jakąś wodą i jakimiś innymi rzeczami, które nam są potrzebne do przetrwania tej trasy. Do celu zostało nam jakieś między 11-12 km. Ziomek pokazuje, to tam jest Santiago, w tamtą stronę idźcie. A tu dwójka pielgrzymów, jedna prawdopodobnie kobieta, na 100% kobieta z przodu z książką, stoi, nic nie wie. Facet za nią, no dobra, niech sobie posprawdza, a gościu ma komórkę z tyłu na pewno przygotowaną i i idzie. Jakby co, to jej powie, ale babie się będzie wtrącał? No nie, no jak, gdzie? Rozdzieliliśmy się z Natalią. W jednym momencie droga się rozchodziła w lewo i w prawo. Ja mówię do Natalii, to ja idę w prawo, bo Google Maps mi pokazuje w prawo, że jest droga i jest, nie wiem, z 200 metrów może krótsza do miejsca, do którego idziemy, w sumie do pizzerii jakiejś na ten lunch. A tamta droga, którą Natalia idzie, teoretycznie znowu przez jakieś pola prowadzi. A moja stopa już mówi na dzisiaj, nie chce mi się przez pola żadne iść, żadnymi krzywiznami, bo to stopa ciągle tylko krzywo staje. To idę sobie tutaj takim oto betonem, żeby było prosto i równo. I tak zamierzam jeszcze przejść 2 km. I jestem ciekawy, kto pierwszy dojdzie do pizzerii dzisiaj, dojdzie do celu i wygra, bo to wyścig się z tego zrobił. Wyścig się zrobił, tylko nie tym razem na skuterach, jak było w Azji, tylko z buta. A nie będę się spieszył za bardzo, idę sobie takim spokojnym tempem. Ale Natalia dzisiaj dosyć dobrze zasuwa, dosyć dobrze gna. No to zobaczymy, kto pierwszy do pizzerii. Ten stawiak to będzie ostatni. Wszystko się rozegra na odcinku ostatnich 2 km. Natalia musi iść gdzieś tamtędy lasem, a miejscowość jest tam, gdzie idziemy. No, jestem ciekawy. Na razie nie widzę nigdzie tam różowej kurtki przemykającej się między drzewami. Także chyba jestem na prowadzeniu. Ale to się może zmienić. Może być tak, że Natalia jest niewidoczna. Telefon pokazuje mi, że jeszcze 350 metrów. Natalii na horyzoncie nigdzie nie widać, w bocznych uliczkach też patrzyłem. Także o ile dobrze pójdzie, za 300 metrów
Zwycięstwo! To już jest niedaleko, mamy tutaj minimarket Nachkauf. Tam jest Punjabi Pizza, ale ja wybieram się do pizzerii tutaj. Czy to jest to miejsce? Chyba tak, chyba to jest ta pizzeria właśnie. Natalii właśnie ani śladu. Jeszcze jej nie ma. A może nadejść z każdej strony. Zazwyczaj było tak, że ja przyszedłem i Natalia już w sumie czekała. Ale dzisiaj ja jestem pierwszy i którędy ona wyjdzie? Czy wyjdzie tędy? Czy tędy? Czy przyjdzie z tej strony, z której przyszedłem ja? To ja siadam na ławkę i czekam na nią. A jest, proszę Państwa. Ej! No rozejrzyj się. Słyszysz już mój śmiech? Jest, dotarła dosłownie. Wygrałem o 1 minutę, prowadzę. Widzicie, dzwoniła do mnie i nie była pewna, gdzie jestem. A ja sobie już tutaj siedzę. Ja od wczoraj siedzę tutaj. Ja też miałem przepiękny szlak, naprawdę. Uwierz mi, nie wierzę. Nie wierzę, że miałaś lepszy. Poza tym, kto ostatni dociera, pizzę kupuje. Taki jest oto klimacik w środku. I jeszcze tu jest palarnia. Jakby ktoś jarał fajeczkę, to sobie może też tam ją spokojnie spożyć. To siadamy, rzucamy okiem na menu i zamówimy sobie coś pysznego. Jedzenie zamówione i w międzyczasie chciałem Wam taką ciekawostkę pokazać, że właśnie w Niemczech dają, przynajmniej w tej restauracji, takie opisy szkodliwości w różnych tutaj produktach, które mają. Na przykład pierwszy raz się spotykam z tym, żeby ktoś pisał, jakie są dziadostwa na przykład w coli. Dziadostwa, a raczej dobre rzeczy, bo kola jest czasem taka zimniutka z lodem, pyszna. Ale i tak wziąłem sobie wodę gazowaną. No zobaczcie, macie tu kolę, macie pepperoni wurst, na przykład co w tym jest w salami, jakie są szkodliwości różne, E316, 250 i inne. W szynce jakie są szkodliwości, wszystko jest wypisane. Także pierwszy raz się spotykam z takim czymś. A co zamówiliśmy? Ja sobie zamówiłem spaghetti bolognese, dzisiaj miałem na to właśnie ochotę. A Natalia wzięła sobie tradycyjną pizzę margheritę. Ale zobaczcie, jakie są ceny. 7 za pizzę to jest naprawdę niewiele, a za moje spaghetti jest 8. Także w tej miejscowości, w której jesteśmy, jakoś Bedstadt, czy jakoś coś takiego to się nazywa. Zaraz zobaczmy, tutaj gdzieś jest nazwa nawet podana. Z tyłu jest chyba gdzieś adres nawet tego. I sobie tu znajdziemy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj jest adres. Buttelstedt, tak dokładnie się nazywa miejscowość. Wjechała woda gazowana, ale jaka za to butelka Morelli. Odkręcimy ją sobie, a się skubana trzyma. I tradycyjnie troszkę do tego jeszcze lodu sobie wziąłem. Należy się taka szklana. Aż naleję sobie z obliskiem wypukłym, że tak powiem, do samego końca. To ja też poproszę. Proszę bardzo. Tobie tylko tyle, więcej nie trzeba. Żartuję. Proszę. No ej, stop, Pij na zdrowie, żebyś nie mówiła, że jestem zły, ale kawa wleciała, taka cappuccino. To ja sobie muszę siorbnąć, najpierw upić, bo tyle nalałem. O, i teraz mogę przybić zdrowie. Jak lać, to do pełna. Wjechało jedzenie, taka oto pizza, bardzo dobrze wygląda, naprawdę bardzo dobrze, a tu jest oto mój makaron. Smacznego, jeżeli coś jecie, Smacznego. no sam bym zjadł coś takiego, jakbym siedział przed telewizorem i to oglądał, to bym sam coś zjadł od razu, nawet chleb z pasztetem. Jaka jest szczera opinia o pizzy? Jest przepyszny. I teraz moja opinia o makaronie. Jest bardzo, ale to bardzo dobre. Ja jeszcze sobie dodatkowo poprosiłem panią o przyniesienie takiego parmezanu.
Posypałem sobie taką słuszną porcją tego parmezanu i jeszcze do tego wkręciłem sobie czarnego pieprzu. Mega. Skończę wszystko, wyczyszczę talerz do zera. I żeby nie było, wrąbałem wszystko, tak jak mówiłem. I jeszcze pomagam z ostatnim kawałkiem pizzy tutaj Natalii. Też go wciągnę. A co? Bo jest dobre. Musicie to zobaczyć. Ale ktoś pięknie tutaj babę pomalował. Ja to z daleka zobaczyłem. Baba z CDU, z jakiejś partii politycznej tu niemieckiej. Ale pięknie, ktokolwiek to zrobił, gratulacje. Talent dosłownie artystyczny. Jakie kury mają w dzisiejszych czasach chałupy. Patrzcie, tam nawet domofon jest na ścianie, który liczy kury, które wchodzą i wychodzą, żeby lis jak zapierdzieli czasem jedną, to od razu wiadomo, że jednej już nie ma. Fajna miejscóweczka. I jak to mówią, mam smaka na maka. A jesteśmy już przy naszej miejscowości i czeka nas dzisiaj znowu jakiś Indiana Jones, bo mamy kod. Nie wiem, czy to kod do drzwi, gościu coś nam wysłał, czy to jest kod, żeby wziąć klucz. Nie mam zielonego pojęcia, ale za chwilę się dowiemy, bo nocleg dzisiaj też w kościole. Przechodząc, zwróciłem uwagę na takiego oto trampeusza. Jest tutaj zaparkowany u kogoś na podwórku w sumie. Taki rower też ma na dachu na dalekie wyprawy, a tutaj ma następny. Chyba to jest nasze miejsce noclegowe na dzisiaj. I idziemy sprawdzić, szukamy jakiegoś wejścia, szukamy jakichś drzwi. Gdzie to się włazi? Nie z tej strony? No to idziemy z drugiej. Zaraz obczaimy. Muszą być jakieś drzwi i musi się tu jakiś kod wklepywać. Czy to będzie z tej strony? Bo niby w wieży jest jakieś spanie. I co? Tu będzie skrzynka? A jest! Nie ma skrzynki, ale jest kod do drzwi. Proszę, mój naczelny włamywaczu. Dobrze, jaki kod? 0364. A resztę powiem poza kamerą. Jesteśmy już w środku i już Wam pokazuję. Najpierw wejdziemy w pomieszczenie prawe. Jest taka mini łazienka i po drugiej stronie jest kuchnia. Co w tej kuchni tu mamy? No, jakieś gary, coś ugotować można, herbatę sobie zaparzyć można. Zaraz sprawdzimy przypadłość czajników. Przypadłość czajników w Niemczech to wszędzie jest kamień. Nikt tego nie odkamienia. Jest i lodówka. A co w lodówce mamy? A na przykład takie rzeczy. A to, proszę Państwa, jest mój dzisiejszy napitek. Piwo zasłużone po trasie już sobie włożyłem do lodóweczki. Już jak przyszliśmy, zanim zacząłem nagrywać, żeby się szybko chłodziło. Taki tutaj jest kącik. I przechodzimy prawie do najciekawszej sali. Taki jest tutaj ołtarz zrobiony. No, stół jest na samym środku. Nie wiem, to jakieś obrady trwają od czasu do czasu, czy spotykają się na jakieś obiady. I tędy przejdziemy sobie z tyłu. Tak wygląda na salę widok z tej strony. Ale wejdziemy sobie tędy, o, z tyłu. I tu są schody. O, tu jest jakiś... ten nie działa. Idziemy na górę, bo tam jest wejście, proszę Państwa, na ambonę. A Polishman Travel musi w takie miejsca włazić. Odsłaniamy zasłonkę i wychodzimy. Dzień dobry wszystkim. Chciałem z tego miejsca powiedzieć dziękuję. Dziękuję, że oglądacie i idziemy dalej. Dobra, teraz pójdziemy z powrotem na dół i pokażę Wam, gdzie dzisiaj będziemy nocować, bo tam jeszcze nie zaglądałem. I zajrzymy tam razem. Mały taki ten kościół, ale idzie się trochę zakręcić. Wszędzie pełno jakichś różnych zakamarków. To idziemy na górę. Schody prowadzą tędy.
Ale ładnie to zrobione. Naprawdę. Materacji jest sporo. Nawet całkiem nowych. Ten jeszcze nie rozpakowany. A tu jest pieniężnik na hajs, za gościnę, dyszku, za spanie, za osobę tutaj sobie liczą, ale nie ma tutaj prysznica. To jest tylko jedna bolączka. No i wchodzimy do sypialni umiejscowionej na samej górze w wieży. Poza nami nie ma tu nikogo i tak wygląda pomieszczenie. 4 łóżka i nawet jest łóżko dla dziecka, jakby ktoś podróżował, szedł szlakiem z dziećmi. No tutaj jakieś przewodniki chyba są, jakieś śpiewniki, inne takie rzeczy. Fajnie, ogólnie bardzo mi się podoba. Tutaj sobie będę mógł spokojnie pracować i się podłączyć do prądu, żeby naładować sprzęty. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że seria tutaj z Santiago się Wam podoba. My idziemy się ogarnąć i przygotowujemy do dalszej trasy na jutro. A tutaj fura księdza. Takim czymś ksiądz jeździ w Niemczech. A jak? To się ogarniamy i widzimy się w następnych odcinkach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Ciao!